О, сколько процент? 50. Боже. Там 2% я не знаю. А, не, около 60 где-то так. О Боже. Ходите еще добавь. Ой. Не можно, потом буду. Чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Одно и все. Да, не говори. И зачалось. Вот харизма. Камар джоба. Благодарю. Смотри, иди. На здоровье. Все? раз мивакол это само. Цагал армию да башни ахлам бейте Мария. To jest ciacia, czyli taki bimber z winogronu. Delikatnie mówiąc, ci co nie wiedzą. Karagidan, balgidan. Arciasti malu to widzę. Tak to wygląda. Sakshi gavadzisz należy te. Agora? Gavadzisz się. Zikać. Nadru. А, хотя бы я. Цеге самие там malu. Ciepły, da. No da. После этого... Видишь за нас. Все. Okej. Так, уже определили. О. Zajebiste. О, сколько процент? 50. Боже. Там 2% я не знаю. А, не, около 60 где-то так. O Boże. Ходите еще добавь. Oj. Nie można, potem budu. Чуть-чуть. Чуть-чуть można. Одно и все. Да, не говори. I zaczęło się. Jest czekolada metro. O, zobaczcie, przyjeżdżają tutaj Polaki. Wioletta, Mirek, Olech z Budzina. Nie wiem. Pan mnie tutaj zaprosił jako gościa. Idziemy do domu. Ja jeszcze w życiu w tak biednym domu nie byłem. Nie będę pokazywał środka, a nic w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo mam swoją przyzwoitość. Mają dom nad chlewem i teraz jestem w toalecie. Fajni ludzie, przyjęli mnie, jestem tak wdzięczny. Cudowni. Oto sobie krówki ładnie z domu są wypędzane. O, widzicie, tak to jest, tak jak u nas niegdyś. Aha. Dobry здоровья. No to jak to się mówi, idę. Jak to się mówi, skromnie sobie żyją, ale żyją. Krówki są, wszystko jest. Sam się odwie. Wszystko jest. Powiem wam, cudowni ludzie. W ogóle wyjechałem już 50 km, więc nareszcie się miasto i asfalt pojawił. Jakieś 25 km stąd. No i co? Delikatnie mówiąc, mogę wam powiedzieć, że fajni ludzie. Powiem wam, że widzieliście tego pana. On miał zaledwie 53 lata, a wyglądał na 60 ileś. I no, to jest właśnie fakt zniszczenia przez warunki, w jakich żyją, bo na ponad 2000 metrów. Dodatkowo o 8:30 namawiał mnie do
100 gram, żebym z nim wypił. No, w dzień wcześniej wypiliśmy pół litra, 60% ciaczy. Ale no, ja powiedziałem, że z rana nie mogę. Dlaczego? Prosta sprawa. Nie łapie się stopa śmierdzą z alkoholem. Chyba że jesteś w Rosji albo jest jakaś ostateczność. W Polsce też mi się zdarzyło. Ale no nie robisz tego ogólnie. No i co? Przywieźli mnie tutaj teraz panowie tacy terenówką, a tam tak piździało, że pierwszy raz podczas tego sezonu skarpetki do sandałów, bo zimno. Mam to w dupie. Fajni ludzie, jego żona, w ogóle żona pana gospodarza się na początku obraziła dosyć mocno. Dlaczego? Nie dlatego, że mnie przyprowadził, darmo zjada czy coś w tym stylu. Ona się wstydziła warunków, w jakich mieszkali, bo rzeczywiście, powiem wam, ja przyjeżdżam z Afryki. Ja jeszcze takiej biedy nie widziałem, jak widziałem tam. Dlaczego? Bo ludzie w Afryce mieszkają w domach z gówna, bo oni chcą mieszkać w domach z gówna. No bo po co im lepszy dom, jak i tak tam jest ciepło i siedzi poza domem. Ale tam, gdzie ja byłem, było zimno jak skurczybyk. Dlatego oni, no izba 16 metrów kwadratowych, kuchnia 4 metry, no błagam was. A pod tym, co? Chleb i 7 czy 8 krów. Smród idzie w górę, więc w domu również, no Boże, deski były nieszczelne. Można było patrzeć na krowy, więc czuć było. No bida totalna, ale jakoś sobie żyli. A co jadłem? Ja w ogóle nie kręciłem środka domu, bo uważam, że nie wypada takie rzeczy robić. Wiecie, tam później on powiedział, że spoko, ale jak żony nie było, bo żony było wstyd. Kobitki tak mają, wiecie. W ogóle Boże, ona miała też z 50 lat, a wyglądała na 70, naprawdę. Zniszczeni ludzie strasznie. A ona akurat przeżywała Ramadan, więc ona nie pija w ogóle alkoholu. On też był muzułmaninem, no ale waliliśmy ostro. Strasznie mnie serce bolało, że takie coś musiałem, że tak ludzie żyją, no że dzieci tam też są. A teraz idę łapać stopa. No to jestem w Wardzi, czyli gdzie? Czyli w mieście wykutym w skale. Tylko tak jak pamiętacie, w Iranie było to miasto na ileś tam ludzi, tak tutaj mieściło się nawet do 50 000. Chciałbym wam powiedzieć, tutaj słynna legenda jest. Poznałem ją 4 lata temu od pewnego gospodarza, który mnie przyjął i powiedział mi, że skąd się wzięła Gruzja i dlaczego Gruzini żyją w tym pięknym kraju. To wam powiem dlaczego. Bo kiedy Pan Bóg rozdawał krainy dla różnych narodów, wszyscy się kłócili między sobą i wiecie, była wielka kłótnia i zabijaka po prostu tylko po to, bo się zastanawiali, wiecie, kto chce lepszą ziemię. A Pan Bóg wszystkim rozdał, tak patrzy, na boku siedzą Gruzini. I co robią? Piją, biesiadują tradycyjnie, tak jak zawsze. I co? Stwierdził, Boże, co ja wam teraz dam? Zostawiłem sobie jeden kraj, taki najpiękniejszy i chciałbym go sobie zostawić dla siebie, ale no, tacy jesteście fajni, przyjaźni i się bawicie dobrze, dlatego dam wam moją ukochaną ziemię. Jesteśmy w Wardzi, miejsce, które zaczęło, że tak powiem, zaczęli rozbudowywać to miejsce w 1185 roku przez króla Jerzego, a ukończono dopiero za czasów jego córki, której imienia nie pamiętam. Co tu można mówić? Dlaczego to budowali? Standardowa sprawa. Najazdy mongolskie. Robili wszystko, żeby się jakoś uchronić przed nimi. Jestem ciekaw, bo za rok będę już w... Nie można. Zrobię sobie zdjęcie. Kazachstan. Казахстан. Tak. No tutaj poznałem chłopca. Poznakołem się. Tak. No i wyobraźcie sobie, jakby nie było Mongolia, to kraj, który na dzień dzisiejszy ekonomicznie stoi na poziomie, może nie Afganistanu, ale dupy nie urywa. Jakieś 800 lat temu, czy tam za czasów Chingis-Hana, oni rządzili całym światem. Ludzie słysząc, że ileś wiosek dalej idą Mongołowie, to popełniali samobójstwo, bo nie chcieli tylko
że tak powiem, zostać przez nich nawiedzeni. I właśnie tak otóż Gruzini, współcześni w tamtych czasach, zrobili piękne miasto w górach. Wydrożyli w skałach. Pamiętajcie, że w tamtych czasach nie było jeszcze takiej technologii, że nie robiły tego maszyny, tylko robili to przy pomocy jakiegoś kilofa lub czegoś w tym stylu. I wyobraźcie sytuację, że oni to robili już tyle lat temu i najlepsze jest to, że to miejsce chroniło między dokładnie 20 000 a 60 000 ludzi. Było tutaj 3000 komnat. Gruzja jest drugim krajem na świecie całym, który przyjęło chrześcijaństwo jako swoją narodową religię. I tutaj w 1185 zaczęli budowę tego całego wszystkiego, bo Mongoły przyjeżdżały. I wiecie co? Dawali radę i przetrwali. To jest najlepsze. Przychodząc tutaj z dziećmi, musicie pamiętać, że jeśli będzie bardzo płakać i przeszkadzać turystom, to przepraszam, wkłada się je tam w to coś metalowe i tą linką spuszcza aż do recepcji. Dlaczego? Żeby nie płakało. Myślę, że po takim zjeździe to już nawet płakać nie będzie. Dlatego uważajcie na swoje dzieci. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tutaj było coś takiego zamontowane jak system nawadniania. Naprawdę i nie tylko nawadniania, ale również odprowadzania ścieków. I najlepsze jest to, że zresztą widzicie? Tutaj tę rysę, która prawdopodobnie ma coś z tym wspólnego, ale niestety w XIII wieku, prawdopodobnie chyba w XIII wieku doszło tutaj do dużego trzęsienia ziemi, co sprawiło, że tak naprawdę zaledwie 300 około komnat jest dostępnych dziś do zwiedzania, a jest ich 3000, więc zobaczcie jak do jakichś zniszczeń musiało dojść. Jak ja wam pokażę, jak ja zostawiłem swój plecak przy recepcji, to się posracie. I wyobraźcie sobie, że zrobiłem to, nawet nie miałem żadnych skrupułów, bo nie jestem w Afryce. Patrzcie na to, co to jest? No to są fragmenty glinianych naczyń, które były w ziemi. Do czego służyły? No ja nie do końca wiem, ale mogę się domyśleć, że mogły mieć związek z robieniem wina, bo sądzi się, że to właśnie Gruzini wymyślili wino jako pierwsi. Ile lat temu? Podobno 8000 lat temu. Jak było? Nie wiem. Dowiem się. Mam nadzieję. Kurwa. Rzeczywiście oni tutaj mieli jakieś takie... Wysrałbym się z chęcią w to. Jako oni живут w komnatach, a w takiej... No to powiem wam... Przez świat po fazie, picie wódki z pingwinami, Boże, jestem głupi. Takich ludzi powinno się, kurwa, w ogóle, ja jestem zwolennikiem, żeby wydać komuś paszport w Polsce, powinien przejść przez psychotesty. Pierwsze, a po drugie testy na inteligencję, żeby straszne debile nie jeździli. Zaraz ktoś powie, no to właśnie, kurwa, ty. Swego czasu uważam, że nie powinienem dostać paszportu. Na dzień dzisiejszy się to ogarnąłem. Niskie są, w pokojach są niskie sufity. Dlaczego? Bo ludzie kiedyś byli niżsi. Zobaczcie na przykład, jak idziecie do skansenu. Na przykład jeden z takich skansenów jest w Pszczynie. Bardzo zapraszam, bo jest naprawdę fajny. I w tym skansenie są domy. I w tych domach nie dość, że wchodzisz, to ja jestem kurduplem, 1,71 m. Wchodzisz schylając się przez próg, to jeszcze tak naprawdę tam sufit to jest tak 1,70 m albo coś w tym stylu. Dlaczego? Nie oszczędzali belek. Po prostu ludzie byli na tyle niżsi, że dla nich 1,70 m to było tak jak na dzień dzisiejszy by ktoś budował 2 metry. Jak ja tu byłem 4 lata temu, to było turystów kilka. Teraz jest naprawdę kiepska pogoda, zlał nas deszcz, a ludzi jest mnóstwo i naprawdę to naprawdę nie z wielu krajów i no przyznam szczerze, że mi się bardzo podoba. O, popatrzcie w ogóle na dole, ile ich schodzi. Boże, taką kamerą to jak gówno mogę zrobić, a nie film. A tam nawet Hindus. O dziwo, jego żona jest całkiem przyjaźnie nastawiona, znaczy ja uważam, że moje oko jest nastawione przyjaźnie do tej kobiety. A teraz wam coś pokażę bardzo obrzydliwego. Widzicie tam to miejsce za rzeką? Teraz tam zatrzymał się taki, kurwa, gdzie to jest? O, tam takie białe auto.
I tam zaraz obok, tam jest domek. Ruiny domku. Tam dostałem 4 lata temu sraczki i ten domek mnie uratował faktem, że tam była po prostu pusta izba i chyba nie muszę kończyć, co zrobiłem. A to wszystko od tureckich kebabów. Boże, właśnie mnie wzięła sraczka. Józef jest w tunelu i kurde, co robię? Zapierdalam. Dobra, zapierdalam. O nie. Jak się wydupcę. To widzieliście kiedyś spadającą Kung Fu Pandę? Tak by to wyglądało. No, okolice są piękne, no. Ja już powiem wam, Gruzja, tak, popatrzcie tutaj. Popatrzcie, Boże. Смотрите. Tak wygląda Gruzja. I to nie jest tylko tutaj. Połowa Gruzji tak wygląda. Jedziecie przez najpiękniejsze tereny świata, naprawdę. I wiecznie góry, wieczne piękne pagórki, rzeki, wodospady, małe, trochę większe. W każdym miejscu możesz się wody napić. Jak Boga kocham, w każdym miejscu można się napić wody. I robi to wrażenie. Привет! Хорошие ludzie. Kazachskie. Ja lubię Kazachów, to są fajni ludzie. Wspominali właśnie, że u nas był Lewandowski. Tak, no przyjechali, chyba nawet zremisowali nasi z Kazachstanem. No pamiętam, że ten mecz był okrzyknięty zajebiście ważnym kubłem zimnej wody na głowę naszych piłkarzy. I trzeba przyznać, że zadziałało. No bo na dzień dzisiejszy, jak mówię, jestem z Polski, a oni, i jak u was piłka nożna? Ja mówię, zajebiście, dobrze gramy, jesteśmy w pierwszej 15, teraz to kurwa chyba 12. A przypomnijcie sobie, co było 10 lat temu. Ja nie wiedziałem, gdzie włożyć głowę. Nawet w gówno lepiej włożyć, niż wypowiadać się pod względem piłkarskim, że jesteś z Polski. No a dzień dzisiejszy jest całkiem inny, no mamy piłkarzy całkiem super. I coś wam podpowiem. Nie wiem, czy wiecie, ale za rok są Mistrzostwa Świata w Rosji. I dokładnie w tym czasie będę w Moskwie. I dokładnie w tym czasie mam zamiar kupić bilet na finał Mistrzostw Świata piłki nożnej 2018. I mam nadzieję, że w tym finale zagrają nasi chłopcy z polskiej drużyny. Super. Czyli tak jak mówiłem, jak widzicie w Gruzji miejscówkę, gdzie na przykład tak jak tutaj leci woda. Zobaczcie. Nie, to nie jest jakoś z kranu, nie wiadomo co. Kurwa, krystaliczna. Zajebista. Chciałbym taką w kranie. I teraz wam pokażę, w jaki sposób zostawiłem swój plecak. O tak o. Bez opieki. A dlaczego? A ci tutaj pan patrzy, że czy ktoś by zajebał czy nie, ale nie cały czas. Przypiąłem linką metalową, rzecz jasna, na szyfr. No u mnie w szyfr to jest raz, dwa, trzy. Oczywiście nie mogę nic trudnego. Wyciągam i już jest swobodne. I zaraz coś powiem, czy ktoś by mógł przeciąć nożem i wam ukraść. Sprawa wygląda następująco. Cały plecak jest w siatce metalowej i po prostu no jak przetnie, to i tak siatka metalowa chroni, więc daję radę. Idę do ubikacji. I to tutaj, co widzicie, to jest właśnie miasto w skale. Naprawdę jest to imponujące. Tym bardziej, że jest to przygotowane nawet na 60 000 ludzi. No mieli rozmach, skurwysyny. A ja teraz idę na przystanek, żeby na mnie nie padało, a w sumie to na mój plecak. Mam na to płachtę, ale nie będę zakładał, bo to jest taka mrzawka. No i będę łapał stopa, jeżeli nie będzie samochodu, to pójdę, Będzie przejeżdżał bus, ja mu zapłacę, kurwa. Ludzie, 5 zł, zajadę 40 km i będę już na prostej drodze do Armenii. A tym bardziej, że już byłem w Al-Kahalaki i wiem, jak to wygląda. Mniej więcej. Nie wiem, czy wypowiadam dobrze słowo Al-Kahalaki, ale tak się nauczyłem i tak będę. A bardzo przyzwoite miejsce.
Oby tego chuliganeria nie zepsuła. Jedźcie do Gruzji, no jest cudownie. Piękny kraj. Piękne okolice, cudowni ludzie. Ceny przyzwoite na warunki polskie, no. Ceny są jak w Polsce, więc można jeść, można pić. No jest dobrze.